Cześć, ja mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Pokochać Ukrainę. Jak widzicie, jest znów ze mną dzisiaj Sofia. Sofię, którą poznaliście już w poprzednich odcinkach. Dzisiaj porozmawiamy z Sofią o tym, w jaki sposób Sofia spędza swój wolny czas, kiedy jest już poza szkołą. Poopowiada nam trochę o tym, jak rozwija swoje talenty i gdzie. Poopowiada również o tym, jak poznaje nowych kolegów i nowych przyjaciół. Dzisiaj nie ma już trzepaków, tak jak kiedyś za moich młodych lat, więc dzisiaj jest z tym trochę trudniej. Oczywiście jest internet, ale są też miejsca, w których dzieci mogą naprawdę rozwijać się i właśnie poznawać nowych znajomych. Więc zapraszam Cię serdecznie do tego odcinka. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, zrób to właśnie teraz, a my z Sofią zaczynamy. No dobrze, Sonia, wróćmy w takim razie do Twoich przyjaciół. Opowiadałaś nam w poprzednim odcinku, że masz swoich znajomych, których poznałaś w szkole. A jak po szkole spędzasz swój wolny czas? No to wcześniej było tak, że spotykałam się z przyjaciółmi ze szkoły i jeszcze mam koleżankę z bloku. No ale kiedy gdzieś wyjeżdżają, to nie mam nic do robienia i mi się nudzi, więc poprosiłam rodziców, żeby znaleźli dla mnie jakieś zajęcia. Tak, rzeczywiście było tak, że Sonia przyszła do nas i mówi, że wszyscy wyjechali, nie mam z kim spędzać wolnego czasu. Oczywiście dzieci znajdą od razu rozwiązanie w postaci na przykład smartfona, natomiast Sonia jest bardzo ambitną dziewczynką, i postanowiła przyjść do nas i zapytać, co ona może robić właśnie, kiedy nie ma jej znajomych. Więc pogrzebaliśmy trochę w internetach, i tam okazało się, że jest mnóstwo oczywiście różnych możliwości, ale wpadliśmy na taką dosyć ciekawą stronę Stowarzyszenia Siemacha. Czym, Sonia, jest więc Siemacha? Siemacha to jest organizacja, gdzie dzieci od 7 do 18 lat mogą spędzać swój wolny czas i uczyć się czegoś nowego. No właśnie, to co nas zaciekawiło, ponieważ jak zobaczyłem tę stronę, to pomyślałem sobie, może to być tak, że to stowarzyszenie jest dedykowane tylko dzieciom, dla rodzin na przykład, które po prostu są w potrzebie, tego potrzebują, ale okazuje się, że mogą tam przychodzić wszystkie dzieci, prawda? Tak. Jest pewne ograniczenie, jeżeli chodzi o wiek, ale wiem też, że mogą przychodzić i osoby starsze. Starsze, tak, seniorzy, mogą też młodsi, Tak. czyli od 1 do 3 roku życia, ale przychodzą z rodzicami, i też mogą przychodzić przyszli rodzice. No właśnie, więc jak widzicie, dosyć duże spektrum możliwości wiekowych. O seniorach jeszcze trochę porozmawiamy, bo sam jestem ciekawy, jeszcze nie jestem seniorem. Jak to nie? Ale, właśnie. Mówiłeś, że masz pensję. No właśnie, tak. W poprzednim filmie mówiłem, że mam pensję, a po ukraińsku to jest emerytura. Więc Sonia, opowiedz nam w takim razie, co Ty robisz, kiedy przychodzisz do Siemachy, ale zacznijmy w ogóle od tego, jak wyglądał ten Twój pierwszy dzień, kiedy zaprowadziliśmy Cię z mamą właśnie do Siemachy. Tak. No to pani wychowawczyni poprosiła jakąś dziewczynkę, żeby mnie oprowadziła po ośrodku, żebym pokazała mi jej sale różne. I kiedy już mnie zostawiła, to ja usiadłam i sobie kolorowałam, łasiewałam i myślałam, że co będzie, co się stanie. Ale podeszła do mnie moja teraz przyjaciółka i dołączyłam jakby do ich grupy przyjaciół. Jak widzicie, od samego progu dziecko, kiedy przyprowadzasz do Siemachy, jest już zaopiekowane. My poznaliśmy panią wychowawczynię, kiedy Sofia poszła pierwszy raz właśnie do Siemachy, ale od razu Sonia dostała taką opiekę, żeby mogła poznać i przestrzenie, w których będzie spotykała się z dzieciakami, i też przestrzenie, gdzie będzie mogła rozwijać swoje talenty. No właśnie, Sonia, jak już mówię o talentach, pokazywałaś nam swoje prace plastyczne w poprzednich odcinkach. Zachęcam Was oczywiście do oglądnięcia poprzednich odcinków, gdzie Sonia pokazuje, jak pięknie maluje, ale robicie tam mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Mamy je tutaj przygotowane. Jak spędzasz czas na tych zajęciach artystycznych i jak one się nazywają, bo one też mają dosyć ciekawe nazwy. Dobra. To robiliśmy na zajęciach ekokosmetyki. To są takie mydełka. Okej. Co masz jeszcze? Mam takiego smoczka, którego robiliśmy na zajęciach plastycznych. To jest to origami. Origami.
Mam też tutaj obraz, który też narysowałam na zajęciach plastycznych. Tak, piękny, jak widzicie. Ja bym tak nie potrafił. No, bo ty nie masz talentu plastycznego. No. No tak. I makramę. I makramę, tak, rzeczywiście. Tutaj mamy jeszcze nawet jedną, Tak. taką. Bardzo mnie w ogóle zdziwiła jedna sytuacja, pamiętam. Sonia poszła któregoś razu do Siemachy. Poszła, powiedzmy, ubrana tak, jak widzicie ją teraz, a wróciła zupełnie w innym stroju. A konkretnie mówiąc, wróciła w tej koszulce. Więc pytamy Sonia, co się stało? A ta koszulka okazała się, że kto ją zrobił? Ja. Na jakich zajęciach? Na plastycznych. Tak, również na zajęciach plastycznych. No, dla nas jest to zrozumiałe, że Sonia szczególnie lubi takie zajęcia, ale jakie są jeszcze inne, jakbyś mogła powiedzieć? Zajęcia muzyczne? Sportowe, muzyczne i edukacyjne. To tak szczegółowo to takie najważniejsze zajęcia. Edukacyjne. Jak to powiedziałaś, to od razu myślę o jednej rzeczy. Siemacha daje też taką możliwość, że jeżeli dziecko kończy szkołę, rodzice na przykład są w pracy, to żeby nie siedziała sama w domu, może pójść właśnie do Siemachy i tam wychowawcy pomagają w odrabianiu lekcji, tak? Tak. No właśnie, pomagają w odrabianiu lekcji. Jeżeli dziecko potrzebuje jakiegoś wsparcia w edukacji, to również to wsparcie tam otrzyma. Te wszystkie zajęcia i te prace, które widzieliście przed momentem, to nie wszystko, bo Sofia co jakiś czas wyjeżdża na różnego rodzaju wycieczki. I może opowiedz nam właśnie trochę, Sonia, o tym, w jaki sposób spędzacie czas, kiedy jest ciepło, a kiedy jest też taka aura jak obecnie, czyli aura zimowa. Dobra. No to zacznę od zimy. Jeździmy na przykład w góry, na narty, na przykład na lodowisko. No i też jeździliśmy do takiego miejsca, gdzie robiłam bombkę świąteczną. Tak, pamiętam rzeczywiście. Była ta bombka na naszej choince. Sonia ręcznie pomalowana bombka rzeczywiście taką przygotowała i przywiozła do domu. Co jeszcze? No i letnie to na przykład jeździliśmy do Energylandii, też w góry, na jakieś jeziora, kąpać się do basenu i na jakieś dłuższe wyjazdy, na przykład do Odporyszowa. Tak, rzeczywiście tych wyjazdów było już bardzo dużo. Pamiętam też, że byliście w kopalni soli. Tak. I stamtąd Sofia przywiozła sól, a potem zrobiła właśnie w Siemasze taki słoiczek wypełniony taką solą, którą można używać do kąpieli. Pewnie zastanawiacie się, ile to wszystko kosztuje. Sonia nam na to pytanie na pewno odpowie. Tak, odpowiem. 0. I to jest, myślę, dosyć ważna informacja dla wszystkich rodziców. Jeżeli się zastanawiałeś, no wszystko to pięknie wygląda, ale ile to właśnie kosztuje, to właśnie Stowarzyszenie Siemacha pokrywa te wszystkie koszty. Nas osobiście nie kosztuje to nic. Zapewne Siemacha ma jakieś dotacje z Unii Europejskiej czy Skarbu Państwa, tego konkretnie nie wiem. Natomiast rzeczywiście ten cały koszt za bilety wstępu, za te wszystkie wyjazdy, za wyjazdy w góry, za wyjazdy na narty, za wstępy do różnego rodzaju obiektów, czy te wszystkie prace, które Sofia przygotowała, to są wszystko materiały, które zdobyła w Siemasze i tam Siemacha o te materiały zadbała. Więc nas nic nie kosztuje. No oczywiście jak Sonia wyjeżdża na jakieś wycieczki, no to jedyny koszt to jest przygotowanie posiłku, takiego na drogę, coś do picia, więc to oczywiście tak. Natomiast wszelkie te inne koszty są właśnie po stronie Siemachy. W ciągu roku zdarzają się oczywiście różnego rodzaju okoliczności, święta i również Siemacha dba o te okazje, tak aby dzieci mogły wspólnie ze sobą spędzać ten czas. Sonia, opowiedz nam trochę o tym. No dobra, no to na przykład walentynki były niedawno. No tak. Robiliśmy takie ciasteczka, do nich pudełka i różne liściki. Okej. Tak. I musieliśmy to wszystko zrobić jakoś tak ładnie i potem był konkurs, kto ma najładniejsze. Okej. Dobra, jest jeszcze święto, na przykład, nie wiem, to Boże Narodzenie. To był taki stół z jedzeniem. Tak. No i była taka mini dyskoteka. No i są różne, jakie jeszcze święta? No ja pamiętam na przykład jedno. Sofia zaprosiła nas, to w okresie tym letnim gdzieś mniej więcej, zaprosiła nas na święto rodziny. Tak. I to był w zasadzie taki jedyny czas, kiedy rodzice mogli przyjść do obiektu Siemacha i wspólnie z dzieciakami
spędzać czas. Co tam się działo wtedy? No, był koncert wielki, Tak. no, jedzenie i taka też mini imprezka. Tak, była taka mini imprezka, a konkretnie były różnego rodzaju quizy, konkursy, w których startowały dzieci wraz z rodzicami, więc my również byliśmy angażowani do tego. A potem po tej całej części artystycznej spędziliśmy wspólnie, czyli dzieciaki i rodzice, czas na takim grillu, w którym rzeczywiście mogliśmy wspólnie się i poznać, no i też zjeść wspólny posiłek. No dobrze, Sonia, wróćmy w takim razie do tej części, o której mówiłaś na początku, czyli mówiłaś o tym, że mogą przychodzić do Siemachy zarówno dzieciaki na przykład w Twoim wieku, dzieci młodsze z rodzicami, ale również seniorzy. Cóż oni tam robią? Bawią się z Wami? Nie. Nie? Oni robią makramę, relaksujące kolorowanki i zajmują się jogą. Więc jak widzicie, również i dla osób starszych Siemacha zapewnia komfortowy czas na spędzanie tego czasu wraz z innymi seniorami, no i też można korzystać z różnego rodzaju zajęć, tak aby ten czas był jak najefektywniej wypełniony. Dodam jeszcze jedną ważną rzecz. Siemacha ma swoje lokalizacje w wielu miastach i wklejam Wam link w opisie, abyście mogli bezpośrednio na stronie internetowej znaleźć, czy również te placówki znajdują się w Twoim mieście. Te placówki w ogóle mają taką specyficzną nazwę, nazywają się SPOT. Od czego to skrót? Od słowa spotkanie. Tak, spot jest od słowa spotkanie skrótem i rzeczywiście takich spotów w dużych miastach szczególnie oczywiście jest bardzo dużo. Po co? No, aby dzieci z okolicznych osiedli mogły swobodnie do tego spotu właśnie dotrzeć. Gorąco Was do tego zachęcam jako rodzic wychowujący dzieci. A Ty, Sonia, co myślisz o tym miejscu? No, Siemacha jest bardzo fajnym miejscem. Dla mnie to jest w ogóle jak drugi dom. No, jakby nie Siemacha, to bym nie znalazła połowy swoich przyjaciół i nie nauczyłabym się ładnie malować. No właśnie, sami widzicie, że kiedyś, patrząc na przykład na mój wiek, to my spędzaliśmy czas zupełnie inaczej. Oczywiście nie było wtedy też komórek, ale były trzepaki, gdzie my bawiliśmy się w różnego rodzaju podchody. Dziewczyny wygrały w klasy, bawiliśmy się w chowanego, no różnie spędzaliśmy rzeczywiście ten czas. Dzisiaj tych aktywności na zewnątrz jest trochę mniej, ale są organizacje, które właśnie zapewniają taki bardzo mądry, efektywny i edukacyjny czas dla naszych dzieci. No dobrze, serdecznie Sonia Ci dziękuję za kolejne spotkanie, gdzie mogłaś nam poopowiadać, jak Ty spędzasz ten swój wolny czas po szkole. Dajcie nam znać w komentarzach, jak Wasze dzieci spędzają wolny czas i czy w Twoim mieście również jest Stowarzyszenie Siemacha. Zapraszam oczywiście wszystkich do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Możesz również zostać patronem tego kanału, link również znajdziesz w opisie. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiamy. Trzymajcie się. Cześć! Pa!